się Patryk Iwanek i pracuję w Algomine na stanowisku Data Scientist. I chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o wdrożeniu, które zrealizowaliśmy we współpracy z SAS Polska. Było to wdrożenie dotyczące systemu prognostycznego, dosyć innowacyjnego i zupełnie nie wpisującego się w aktualne trendy prognostyczne. Natomiast okazało się, że takie podejście, które jest niestandardowe, przyniosło znakomite efekty. Zacznijmy najpierw od konspektu. To było wdrożenie dla jednego z największych dystrybutorów części zamiennych samochodowych w Europie. Ten dystrybutor dystrybuuje również innymi częściami, na przykład takimi jak do maszyn rolniczych, do motorówek, do ciężarówek. I jest to jedna z największych firm dystrybucyjnych w Europie i największa w Polsce. To, co trzeba było zrobić, to trzeba było wygenerować prognozy na horyzont roczny dla prawie 12 milionów szeregów czasowych. Klient dysponował około 800 tysiącami produktów, które były sprzedawane i dystrybuowane w 19 krajach. Głównym problemem, na który natknęliśmy się u tego klienta, było to, że większość tych sprzedaży to były sprzedaże rzadkie i incydentalne, no bo zazwyczaj jeżeli kupujemy jakąś część zamienną, to kupujemy ją wtedy, gdy nam się coś zepsuje, a nie wiemy, kiedy nam się coś zepsuje, więc główny problem to sprzedaże incydentalne. Jeżeli chodzi o sam projekt, zajęło nam to 18 miesięcy, zaczynając od etapu proof of concept, przez szczegółową analizę, development i wdrożenie produkcyjne. Jeżeli chodzi o wyzwania i charakterystykę klienta. Po pierwsze, biznes klienta charakteryzował się tym, że sprzedaż rok do roku bardzo dynamicznie rosła. Oprócz tego klient cały czas rozwijał się na rynkach międzynarodowych, otwierał nowe spółki na rynkach międzynarodowych, pojawiały się nowe sklepy w innych lokalizacjach. No i problemem również były zróżnicowane rynki krajowe. Tutaj, tak jak wspomniałem na początku o motorówkach, przykładem takiego zróżnicowania jest to, że w Polsce raczej części do motorówek sprzedają się rzadziej niż w Chorwacji, więc trzeba było dostosować się do tego zróżnicowania, które wynikało po prostu na przykład z położenia geograficznego. Jeżeli chodzi o proces sprzedaży, no to tak jak wspomniałem na początku, klient ma w swojej ofercie ponad 800 tysięcy produktów, więc to jest bardzo szeroka oferta. Przez to, że mamy sprzedaż w 19 krajach i w wielu lokalizacjach mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną siecią dystrybucyjną, która również może powodować problemy z dostępnością ze względu na to, że no jakby nie jesteśmy w stanie w każdej lokalizacji trzymać 800 tysięcy produktów, które mamy w swojej ofercie. Jeżeli chodzi o dane, części samochodowe, ale również części agro charakteryzują się tym, że obserwujemy tam cykle sezonowe. Bardzo dobrym przykładem są części motocyklowe. Jeżeli rozpoczyna się sezon motocyklowy w marcu, kwietniu, no to zazwyczaj ta sprzedaż wybucha, a wygasza się na początku jesieni, kiedy ludzie przygotowują się do sezonu zimowego. Mamy również silną zależność od pogody. Takim przykładem produktu może być na przykład płyn do spryskiwaczy. Letni ma pik sezonowy w lecie, zimowy ma pik sezonowy w zimie i odpowiednio się interferują te dwie rzeczy. No i również przykładem w tych danych są częste outliery. Zdarza się tak, że obserwujemy sprzedaże pojedyncze setek albo tysięcy sztuk raz jakby w całym cyklu życia jakiejś lokalizacji, jakiegoś produktu. Jak zaczęliśmy ten projekt, to klient już dysponował rozwiązaniem prognostycznym. Było to rozwiązanie proste, były to po prostu jednowymiarowe modele szeregów czasowych, ale to proste rozwiązanie prognostyczne, ono było wzbogacone wieloletnią kalibracją i wiedzą ekspertów. Ten system był tworzony i rozwijany około 10 lat, więc pomimo tego, że to były proste modele, ale wstrzelona była tam wiedza ekspercka, której my nie mieliśmy jakby. I te modele, one działały dobrze, te prognozy działały dobrze, a naszym celem było je poprawić. Więc musieliśmy wymyśleć, jak prognozować bardzo rzadko sprzedające się produkty, występujące w złożonej hierarchii produktowej i geograficznej. Tą hierarchię produktową i geograficzną zaprezentuję na następnych slajdach. Na początku, żeby Państwu zobrazować, o czym w ogóle mówimy, to tutaj mamy taki na przykład
diagram, wykres pokazujący, jak może wyglądać sprzedaż jakiegoś płynu do spryskiwaczy. Czyli jeżeli mamy sprzedaż lub sprzedaż w jakiejś dużej lokalizacji. Jeżeli mamy jakiś produkt sezonowy, no to wyraźnie obserwujemy pik sezonowy, po tym sezonie mamy wygaszenie. Natomiast jeżeli rozmawiamy o sprzedaży rzadkiej, no to są pojedyncze punkty sprzedażowe. No i w takiej lokalizacji czy w takim towarze nie jesteśmy zupełnie w stanie zaobserwować i powiedzieć, czy mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą sezonową czy incydentalną. I dokładnie tak samo to wygląda na wyższych warstwach hierarchii. Jeżeli mamy oszacowanie na dobrej próbie, na przykład szeregu produktów, szeregu filtrów oleju czy powietrza, no to możemy zauważyć, że coś się dzieje w takiej próbie. Natomiast jeżeli jesteśmy na niższych warstwach hierarchii produktowej, no to widzimy, że te sprzedaże są incydentalne. I tak jak powiedziałem na początku, jeżeli sobie poagregujemy sprzedaż wewnątrz, na przykład do poziomu jakiejś dużej lokalizacji, no to możemy zaobserwować jakieś wzorce na pojedynczym małym sklepie. Tych wzorców nie zaobserwujemy. No i dokładnie to samo dotyczy agregacji do poziomu grup towarowych. Jeżeli poagregujemy sobie sprzedaże do poziomu jakiejś grupy towarowej, to możemy znaleźć jakieś wzorce. Jeżeli jesteśmy na poziomie pojedynczego towaru, to tych wzorców nie ma. To, co my chcemy osiągnąć, to co my chcieliśmy osiągnąć, to chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje na jakimś większym agregacie i spróbować na podstawie informacji z większego agregatu zgadnąć, wyprognozować, co się stanie na tym niższym poziomie hierarchii czy pojedynczego towaru. I teraz, żeby trochę rozruszać Państwa wyobraźnię i szare komórki, to polecimy w kosmos. Dlatego, że ja z zamiłowania i z wykształcenia jestem astrofizykiem i mam przyjemność dokładnie to niebo obserwować 2 miesiące w roku, dokładnie tym teleskopem. To jest teleskop położony na pustyni Atacama w Las Campanas w Chile. No i to oczywiście nie jest takie romantyczne wyobrażenie obserwacji gwiazd, które pewnie teraz Państwo macie w głowach, ale to jest bardzo ciekawa praca. I w momencie, kiedy tworzyliśmy ten system prognostyczny, to ja pracowałem nad innym tematem naukowo. Zdjęcie z takiego teleskopu wygląda w taki sposób. To jest pojedyncza gwiazda i teraz powiem coś być może nieoczywistego, ale wszystkie gwiazdy się zmieniają. Jeżeli obserwujecie Państwo na niebie jakieś gwiazdy, one wszystkie się zmieniają. To, że nie obserwujemy tego okiem, to nie znaczy, że one są stałe. Wszystkie gwiazdy się zmieniają. I teraz, jeżeli taką pojedynczą gwiazdę będziemy obserwować dostatecznie długo, to, co jest zaprezentowane tutaj, to jest 10 lat obserwacji. Czerwone punkty to są takie pojedyncze zdjęcia. Więc jeżeli będziemy taką gwiazdę obserwować dostatecznie długo, no to zobaczymy, że coś się tu powtarza cyklicznie. Są jakieś zmiany cykliczne, są jakieś spadki, są jakieś zmiany również stochastyczne. I mając takie obserwacje długie, dokładne, bardzo dobre, możemy wymodelować, jak to się będzie zmieniać i później również wymodelować to na przyszłość. Więc czerwone punkty to są prawdziwe obserwacje, czarna linia to jest model, który zrobiłem na podstawie tych obserwacji. I mając taki model, to są jakby obserwacje z jednego teleskopu, ale teleskopów jest wiele, więc w astrofizyce takie obserwacje są rzadkością. To jest bardzo rzadka sytuacja, że mamy tak dokładne obserwacje dziesięcioletnie. No i jeżeli chcemy badać światło gwiazd w innych długościach fali, no to musimy wykorzystać inne instrumenty. Zazwyczaj te instrumenty mają obserwacje dużo rzadsze, no i to są te kropki zielone i fioletowe. To są obserwacje z innych instrumentów, na których zazwyczaj czas trzeba sobie kupić albo trzeba aplikować. No i mając takie pojedyncze obserwacje, czyli takie incydentalne obserwacje, my nie jesteśmy globalnie w stanie powiedzieć, co się dzieje z tą gwiazdą. I nie możemy nic powiedzieć o jej fizyce. No i tutaj z pomocą przychodzą nam takie obserwacje, na których zrobiliśmy prawidłowy model i ten model możemy prostym dopasowaniem dopasować do tych sprzedaży incydentalnych. No i wtedy już możemy jakby uzyskać pełną informację o fizyce jakiejś gwiazdy. No i
Na tym etapie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy zmienić trochę mindset i zacząć, bo w ogóle jeżeli myślimy o sprzedaży, każdy z nas, jeżeli myśli o sprzedaży, to myśli albo o liczbach, za ile to sprzedamy, ile na tym zarobimy, ile sztuk sprzedamy, a rzadko kiedy myślimy o kształcie tej sprzedaży. To się zdarza bardzo rzadko i my sobie tutaj zdaliśmy sprawę, że musimy odejść od takiego paradygmatu myślenia o sprzedaży jako o ilości, o pieniądzach i musimy zacząć tylko myśleć o kształcie. To jakby był nasz cel, że musimy skupić się na tym, jak ta sprzedaż wygląda. I to jest jakby główny cel i główna zaleta tego projektu. Więc zaproponowaliśmy klientowi trzyetapowy system prognostyczny. Pierwszy etap tego systemu to jest wyznaczenie wzorców sezonowości dla pojedynczego towaru w kraju w oparciu o 24 miesiące historii sprzedaży. I to jest właśnie ten kształt, o którym ja mówiłem. W tym etapie systemu prognostycznego wyznaczamy kształt. Nie mówimy zupełnie o liczbach. Chcemy wiedzieć tylko, w jaki sposób to się sprzedaje. W drugim etapie już nas interesują liczby, czyli chcemy policzyć, ile tego sprzedamy. Bo to jest jakby to, co chcemy ostatecznie osiągnąć. No i trzeci etap to jest połączenie tych dwóch rzeczy, czyli chcemy połączyć kształt z liczbami i dostać prognozę na konkretne miesiące, ile czego i w jakich lokalizacjach sprzedamy. Zaczynając od wzorców sezonowości. Żeby wyznaczyć dobrze kształt i dobrze wzorce sezonowości, oczywiście musimy zrobić pewną pracę z danymi. No i po pierwsze musimy przeanalizować anomalie. Jeżeli występują outliery, musimy je ściąć, żeby nie zaburzyć tego wzorca. Jeżeli mamy stockouty, no to musimy odpowiednio je nadbudować, żeby ten wzorzec był wiarygodny. Z drugiej strony musimy również przeanalizować trend rozwoju sieci w kraju. Bo tak jak powiedziałem, klient rozwija się bardzo dynamicznie, no więc chcemy na te wzorce odpowiednio nałożyć to, co może się stać w przyszłym roku, więc chcemy te wzorce, ten kształt też odpowiednio zmodyfikować. Mamy również do czynienia z analizą trendu sprzedaży produktu. Część produktów jest wycofywana, więc ich sprzedaż maleje, część produktów jest, ich zainteresowanie nimi rośnie, więc takie rzeczy również chcemy uwzględnić we wzorcach sezonowości. No i na końcu chcemy również uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych. Co się stanie, jak przyjdzie mróz, co się stanie, jak zacznie padać deszcz, co się stanie, jak spadnie temperatura albo wzrośnie. Więc te wszystkie elementy muszą być uwzględnione w danych, żeby prawidłowo wyznaczyć wzorce sezonowości. No i teraz przechodząc do tej hierarchii, o której mówiłem na początku, to jest taka przykładowa hierarchia produktowa, którą dysponuje klient. Oczywiście ta hierarchia w głównych gałęziach jest podobna w różnych krajach, no ale są takie detale jak na przykład te motorówki czy agro, gdzie te hierarchie mogą być różne dla różnych krajów. I teraz skupimy się na hierarchii w Polsce i skupimy się tylko na tej gałęzi takiej pokolorowanej na fioletowo. Idąc od dołu tej hierarchii, jeżeli jesteśmy na samym dole hierarchii, to mamy do czynienia z pojedynczymi towarami. To jest jakiś towar, który należy do grupy osobowych, akumulatorów i tam do dalszej części hierarchii. Jeżeli sobie spojrzymy na te pojedyncze towary, które tutaj mamy, zobaczymy, jak one się sprzedają, no to zobaczymy jakieś takie sprzedaże. I załóżmy, że musimy sobie ustalić pewne parametry, które pozwolą nam podjąć decyzję, czy sprzedaż danego towaru jest na tyle silna, że tą informację o kształcie możemy wziąć z tego towaru. Zazwyczaj tak nie będzie. Tak jak mówiłem wcześniej, te towary są raczej sprzedawane incydentalnie, więc na przykład ustalamy sobie parametr, że poziom sprzedaży musi być jakiś, liczba miesięcy z niezerową sprzedażą musi być jakaś. I jeżeli sobie odpowiemy na kilka takich pytań, to możemy powiedzieć, że ten towar to jest słaby towar. My nie chcemy na nim uczyć się tego kształtu sprzedaży. Ten towar też jest taki niezbyt, na nim też nie chcemy się uczyć tego kształtu. No ale tutaj widzimy piękną sezonowość. W każdym miesiącu coś sprzedaliśmy. Widać, że rysuje nam się jakiś pik letni. No więc to jest potencjalnie towar, który jest dobrym kandydatem do tego, żebyśmy nauczyli się kształtu dla niego samego. I mówimy, że bierzemy ten kształt. Wyznaczamy sobie taki kształt i przesuwamy się w górę hierarchii, sumując te wszystkie sprzedaże, które należą do każdej z tych gałęzi. Więc to, co robimy w kolejnym kroku, bierzemy sobie wszystkie towary należące do grupy osobowych, sumujemy je i na poziomie akumulatorów osobowych wyznaczamy taki kształt. I tu sobie znowu odpowiadamy na pytanie, czy to jest dobry poziom do tego, żeby miał swój własny kształt,
czy jest dobra sprzedaż, czy nie ma zerowych miesięcy z zerową sprzedażą. Na tych wyższych poziomach hierarchii zazwyczaj będzie tak, że tam jest tak dużo sprzedaży, tak dużo towarów, że zazwyczaj te wzorce na wyższych poziomach hierarchii będą możliwe do wyznaczenia. No i tak jest w tym przypadku, wyznaczamy ten kształt i znowu przechodzimy do wyższego poziomu hierarchii. Czyli teraz sumujemy sprzedaż wszystkich towarów należących do osobowych, ciężarowych, akcesoriów. Znowu odpowiadamy sobie na pytanie, czy to jest dobry poziom do wyznaczenia wzorca. Raczej będzie, więc wyznaczamy wzorzec i znów przechodzimy do kolejnego poziomu hierarchii. Sumujemy akumulator, rozrusznik, alternator i i znowu sobie odpowiadamy na te pytania. To, na co chcę tutaj zwrócić Państwu uwagę, to jest to, że im jesteśmy wyżej w tej hierarchii, tym te wzorce się wypłaszczają. To oczywiście jest spodziewane, no bo sumujemy coraz więcej różnych produktów, więc jeżeli mamy do czynienia z jakimiś wyraźnymi wzorcami sezonowości, no to one się po prostu nałożą na siebie i dostaniemy w efekcie na końcu linię prostą. Ale na tym poziomie znowu sobie wyznaczamy ten kształt i okazuje się, że na tych dwóch towarach nie wyznaczyliśmy kształtu, a na każdym z tych wyższych poziomów wyznaczyliśmy kształt. No i to, co chcemy teraz zrobić, ponieważ zależy nam na jak najdokładniejszej prognozie, no to chcemy każdemu z tych poziomów przyporządkować jak najlepszy kształt, ale z drugiej strony chcemy zminimalizować liczbę tych kształtów, żeby to było łatwo zarządzalne, żeby tym się dało, żeby to było łatwo modyfikowalne i żeby to było proste w obsłudze. No więc to, co zrobiliśmy w kolejnym kroku, to porównaliśmy każdy z tych poziomów do siebie i załóżmy, że idąc od pierwszego towaru, kształt towaru trzeciego porównaliśmy z tym poziomem osobowym i odpowiedzieliśmy na pytanie, że te kształty są zupełnie niepodobne do siebie, no ale ten towar jest na tyle silny, że ten kształt może mieć wyznaczony sam na sobie, więc prawdopodobnie, skoro jest niepodobny do najbliższego węzła hierarchii, to prawdopodobnie ten towar będzie miał sam na sobie ten wzorzec. Później porównaliśmy poziom osobowy do akumulatora, czyli do tego agregatu, który wyznaczyliśmy tutaj. No i tutaj na przykład odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, że ten poziom jest podobny do tego. No to nie ma jakby powodu do tego, żeby używać tego poziomu. Skoro te dwa wzorce są do siebie podobne na podstawie jakichś warunków, no to idąc za tą chęcią minimalizacji liczby tych wzorców, możemy pójść o krok wyżej i znowu możemy porównać kolejny poziom hierarchii. No i na przykład załóżmy, że na tym poziomie hierarchii odpowiemy sobie na pytanie, że ten poziom jest niepodobny do tego. No więc jeżeli ten poziom jest niepodobny do tego, no to tym bardziej nie będzie podobny do tego, co jest wyżej. No i na tym etapie przerywamy to porównanie i uznajemy, że ten poziom tutaj jest naszym bazowym poziomem do tego, żeby prognozować te towary. I taka hierarchia, ja tutaj zaprezentowałem hierarchię dla Polski, ale tak jak powiedziałem, te hierarchie mogą być różne w różnych krajach. I to, co zaprezentowałem tutaj, to było to porównanie i dziedziczenie, jak my to nazywamy, wzorców w Polsce. Ale jak to dziedziczenie było zrobione dla każdego kraju oddzielnie, to jeszcze później dopuściliśmy możliwość dziedziczenia tych wzorców pomiędzy krajami. No bo na przykład charakterystyka Czech i Polski geograficznie jest podobna, no to nie ma powodu do tego, żeby trzymać dwa podobne wzorce z Polski i z Czech, jak rozmawiamy tylko i wyłącznie o kształcie. Teraz przejdziemy do potencjału sprzedażowego. To jest ten drugi etap systemu, czyli tu już nas interesuje, ile sprzedamy. I tutaj również musimy zrobić pewne zabiegi z danymi. Znów musimy przeanalizować i skorygować outliery i stockouty. Musimy zbadać analizę trendu sprzedaży w danych lokalizacjach, bo chcemy, jeżeli wiemy, że w przyszłym roku będzie sprzedawało się więcej, no to chcemy też więcej dostarczyć do tej lokalizacji. Na tym etapie również wprowadziliśmy analizę czynników zewnętrznych, na przykład zainteresowania produktem. Badaliśmy, jakimi produktami klienci interesują się bardziej. Jeżeli któreś z tych produktów cieszyły się większym zainteresowaniem, to odpowiednio te dane korygowaliśmy, żeby móc więcej prognozować. No i tutaj również analizowaliśmy sezonowość po pierwsze produktu, a po drugie całej grupy, czyli nakładaliśmy na te dane efekty pogodowe, którymi mogły być dotknięte te sprzedaże. No i tak jak powiedziałem na początku, prognoza sprzedaży to było złożenie kształtu,
z liczbami i ostatecznie dostawaliśmy prognozę na kolejne 12 miesięcy. Ten system prognostyczny pozwolił nam poprawić prognozy na 68% grup towarowych i oszacowaliśmy, że zwrot tego, że potrzeba około pół roku, żeby uzysk z nowego systemu pokrył koszty projektu. Więc wydaje się, że jest to bardzo dobry wynik, a uzysk zwróci się bardzo szybko. I to wszystko, co mam na dzisiaj. Dziękuję bardzo.